Dzień dobry kochani, witają Was czołowi montażyści pomp ciepła w tym kraju i na świecie, ale na świecie o nas jeszcze nie wiedzą. Już? Tak, już. Dzisiaj będziemy montować, to raczej będzie taka relacja już pomontażowa z 3-dniowego montażu tej otóż pompy ciepła, czyli Panasonic generacji K, pompa ciepła 9 kW i pompa ciepła, która ma jednostkę w środku. Popatrzcie, taką lodóweczkę all-in-one dwustrefowy. Dużo tutaj przyłączy jest na górze, ponieważ po lewej mamy układ bezpośredni, czyli grzejniki i mamy bufor na powrocie, przez który, popatrzcie, tylko tutaj wypływa do pompy, a tutaj powraca woda z grzejników. No i mamy układ bezpośredni, drugi tutaj, który będzie do obsługi podłogówki. Podłogówka też dość ciekawa, co za chwilę zobaczycie, ponieważ mam tutaj ogrzewanie strefowe. I troszeczkę o tym też porozmawiamy, czy to warte, czy nie warte i czy w każdym przypadku właśnie warto stosować to ogrzewanie strefowe. Budynek, który tutaj mamy, nie pamiętam ile tutaj było metrów, ale tak na oko patrząc, standard 160 metrów kwadratowych. Ocieplenie troszeczkę, że tak powiem, tutaj ponad przeciętne, ponieważ mamy tu 12 albo 15 cm styropianu. Ściany, z jakiej jest wymurowany ten budynek, to poroterm, więc tutaj można powiedzieć, że standard. Na dachu bodajże było 20 albo 25 cm wełny, więc budynek można powiedzieć średnio ocieplony, idący w stronę budynku dobrze ocieplonego. Na standardy lat 2000 jak najbardziej na tak, na standardy obecne no to już trochę za mało. Instalację, którą tutaj mamy, główna część to jest ta lodóweczka, przedtem stał tutaj kocioł, tutaj macie jeszcze odprowadzenie do czopucha, odprowadzenie do komina. Tutaj wisiał sobie boiler. Jak widzicie, jeszcze są tutaj jakieś tego pozostałości poświata. Była też pompka od cyrkulacji, którą, popatrzcie, Adrianek tam właśnie odpowietrza. Dopasażyliśmy ją w dodatkowy ten trójnik, o który ostatnio pytaliście, po co Wam ten trójnik. Ten trójnik jest właśnie do tego, żeby się potem nie strać z tym, tylko puścić pełnym sztundem, żeby woda Wam wróciła spod kranów w to miejsce, żeby wszystko było odpowietrzone i ruszyło gładko i przyjemnie. Dodatkowo jest tutaj też podpięta anoda tytanowa w tym zasobniku jako dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika nierdzewnego. Cyrkulacja jest wpięta w to miejsce. W środku budowa pokazywałem już Wam na poprzednim filmie z all-in-one'a dwustrefowego. Macie gdzieś go tutaj na górze podlinkowanego, ale generalnie jest to rozwinięcie zwykłego all-in-one'a, tak? Tutaj na górze czy coś się magicznego podziewa. Mamy dwa zawory zwrotne, żeby jeżeli uruchomimy sobie jedną albo drugą strefę, nie było żadnych podmieszań. Mamy tutaj też, jeżeli chodzi o ten układ bezpośredni, mały bufor, mógł być nawet trochę mniejszy, 63-litrowy, ale ten 60, a 50-litrowy zmieni nam to coś? Adrian, bo wiesz, buforoza, jak to ten twój kaznodzieja? No powiedz, żeż. No ale ten, który wywala wszystkim bufory, jak on się nazywa? Lokowanie produktu. Jan Szczepaniak, nazwijmy go. O, ale inaczej się nazywa. Mamy tutaj zawór przebiciowy, nadmiarowo upustowy, zwijcie go jak chcecie, który ewentualnie, jeżeli zamkną się termostaty na grzejnikach, bo klient na przykład będzie regulował termostatami, będzie niewystarczający przepływ, cokolwiek przebije nam między zasilaniem, pójdzie to sobie przez bufor i pójdzie to sobie tutaj z powrotem do pompy na powrót, tak, może i zapewniony mamy tutaj odpowiedni zład, odpowiedni przepływ na wybieg pompy ciepła, na potrzeby defrostu. Ogólnie z tymi potrzebami defrostu to jest też tak, że nie wiem czemu Wy to tak jakoś opatrznie rozumiecie, że jak mamy układ z buforem, to pompa ciepła nie musi podpierać się grzałką
szczególnie to tyczyło generacji poprzedniej, generacji J. A jak nie mamy tego bufora, to pompa ciepła wtedy musi każdorazowo podpierać się grzałką. I teraz mądrość narodów. Zastanówmy się, skąd ciepło bierze się w buforze i jak to po prostu jest. Bo też było, że tak, ciepło wchodzi od góry, to jest najważniejsza. Prawda objawiona, najważniejszy dogmat, ale generalnie nie ma czegoś takiego, że jak macie bufor, to defrost robi się z bufora i tam magicznie jakoś po prostu buforuje się ciepło w nim, tylko to ciepło dostarczane jest przez pompę ciepła. Jeżeli to ciepło zużyjemy z tego bufora, spadnie Wam temperatura, nie wiem, o 5 stopni w buforze, macie jakiś większy bufor, podczas defrostu spadnie Wam o 5 stopni, to potem pompa ciepła musi to ciepło uzupełnić. Drugie co, jeżeli chodzi o użycie grzałki i to, że macie na instalacji bufor albo nie macie na instalacji bufora, to też nie jest tak, że powiedzmy w tej instalacji bez bufora grzałka Wam się zawsze załączy. Zawsze to zależy od tego, jaką mamy logikę pracy pompy. Jeżeli chodzi o poprzednią generację, czyli generację J, tych pomp jednowentylatorowych, to wyglądało to tak, że w każdym przypadku, kiedy woda na powrocie była poniżej 27 stopni, jeżeli dobrze pamiętam, uruchamiała Wam się dodatkowo grzałka. Nieważne, czy mieliście bufor, czy tego bufora nie mieliście. Bufor to nie jest jakaś magiczna siła, która zbiera całą energię wszechświata i potem ją wyrzuca po to, żeby odmroziło Wam idealnie agregat i żeby nie było zakłóconego rozmrażania. Ma to swój cel, ma to swój sens. W niektórych instalacjach nie należy przeginać, że tak powiem, z wielkością bufora, bo to nic nie daje. Jeżeli się da instalację zrobić tak, żeby tego bufora nie dawać, to po prostu tego bufora nie dajemy. A teraz w ogóle dlaczego został zastosowany tutaj bufor na instalacji bezpośredniej? Po pierwsze, mówią tak schematy Panasonica, a po drugie nie tylko schematy i że któryś jakiś tam jątek inżynier to wymyślił i tak ma być i wara od tego, tylko zastosowanie ma to takie, że generalnie grzejniki mają małą pojemność wodną, to jest po pierwsze, i grzejniki mogą skumulować nam małą ilość energii. Stosując w ten sposób bufor na powrocie, zwiększamy zład tego obiegu i nawet jeżeli klient włączyłby sobie sam obieg grzejników, to niezakłócenie może taki układ działać właśnie na samych grzejnikach z buforem na powrocie. Mamy tutaj stale zapewniony przepływ, mamy stale zapewniony zład, więc generalnie wspaniale. Za chwilę zobaczycie, jeżeli chodzi o tą instalację podłogową, jaka tutaj jest potężna instalacja i troszeczkę tutaj trzeba było udziwnień zrobić, aktywować, popatrzcie, pod płytę dodatkową jest podłączony termostat pokojowy dla strefy drugiej, czyli dla strefy podłogówki, a dzieje się to dlatego, że mamy tutaj ogrzewanie strefowe i rozważaliśmy, co się będzie działo, jak właśnie klient załączyłby sobie na przykład samą strefę drugą, same ogrzewanie podłogowe, pętli mamy zawrotne 3, nie załączamy grzejników, czy ten układ będzie pracował poprawnie bez bufora, czy nie trzeba włożyć drugiego bufora i drugiego zaworu różnicy ciśnień. No i analizując wszystkie, że tak powiem, za i przeciw, wykonaliśmy nawet ponad stan tą instalację, dając tutaj zawór nadmiarowo upustowy. Ja się boję jednak o to, że jak będzie otwarta tylko jedna pętla, to może być za mały przepływ, żeby urządzenie nie wywalało Wam błędów przepływu. Ogólnie ten układ all-in-one'a dwustrefowego jest fajnie zrobiony, ponieważ jeżeli mamy załączony, powiedzmy, ten obieg pierwszy i drugi, uruchamia Wam się ta pompa, uruchamia Wam się druga pompa, która jest tam z Wilo bodajże, która jest w środku, dedykowana do obiegu podłogówki, do obiegu tego z mieszaczem, z niższym parametrem. Jeżeli odpalacie sobie tylko grzejniki, ten układ na wyższy parametr, uruchamia Wam się tylko ta pompa stoi i jeżeli odpalacie podłogówkę, ta pompa w ogóle się dezaktywuje. Tutaj jest po drodze jeszcze zaworek zwrotny, bo to śledziliśmy właśnie
na tą przypadłość, rozważając wszystkie za i przeciw, jak przepływ wody tutaj wygląda. Jest zaworek zwrotny, odpala nam się tylko ta pompa, która wymusza nam przez przez grzałkę, przed wymiennik ciepła, wymusza nam obieg wody. I boimy się serio, że po prostu ta pompka będzie, powiedzmy, za słaba i ogólnie średnica rury nie pozwoli na to, żeby uzyskać taki przepływ, żeby nie sypało nam błędami przepływu. I o to chodzi, żeby klient nie miał czegoś takiego, bo fajnie, że można by było powiedzieć kliencie, puszczaj tylko 2 obiegi zawsze. Albo jak puścisz sobie podłogówkę, to może Ci tam co jakiś czas wyrzucić H62, jak Ci wyrzuci to ileś razy, to weź Ty sobie to zresetuj, tą pompę i powiedzmy całość będzie działać, ale nie chcemy do tego dopuszczać. Po to jest właśnie ten też termostat pokojowy. Jest on podłączony pod listwę od ogrzewania podłogowego, pod styk przekaźnikowy pompki od ogrzewania podłogowego, bo oryginalnie za chwilę przejdziemy do tego, zobaczcie jak to wyglądało. I generalnie jeżeli chodzi choćby jeden obieg, wtedy jest aktywowane ogrzewanie, tak, przychodzi tutaj faza, aktywuje ogrzewanie strefy drugiej, a jeżeli wyłącza się ostatni obieg, czyli zostały zagrzane wszystkie obiegi, wyłączy nam też pompę ciepła, wyłączy nam po prostu ten styk, który był na listwie, wyłączy nam pompę ciepła. Mamy wtedy tutaj zabezpieczenie, żeby nie było sytuacji takiej, że spali na przykład nam się ta pompka. Teoretycznie w ogóle tego zaworu różnicy ciśnień nie trzeba by było wsadzać. My go skręcimy na chwilę obecną na maksa, żeby jak największy opór wywoływał dopiero uchylenie tego zaworu. I zobaczymy na przykładzie tej pompy, chociaż wedle wytycznych nie musiałby on nawet być, tak? To zobaczymy na przykładzie tej pompy, czy jest to potrzebne, czy nie jest to potrzebne. Odpalimy sobie właśnie tylko jeden obieg podłogówki, zobaczymy, czy sypie to błędami, czy nie trzeba jednak ustawić mu jakąś niższą różnicę, nie wiem, 0,6-0,5 bara, żeby częściowo nam się tutaj uchylało, albo zobaczymy, czy też nie sypie błędami, że zacznie zamykać nam się ostatni obieg od podłogówki i zamknie obieg, tak, nie zadziała nam jeszcze powiedzmy ten termostat pokojowy, będzie chciała chodzić ta pompka, czujnik przepływu, który jest zlokalizowany tutaj, wykryje brak przepływu i wyrzuci nam błąd przepływu. Tego jeszcze nie wiemy. Na 99% nie będzie takiej przypadłości, bo samo zamykanie tego obiegu ostatniego podłogówki będzie na pewno trwało dłużej tym termosiłownikiem niż zwłoka w czasie wyłączenia pompy obiegowej. Ale wszystko trzeba, że tak powiem, kochani, sprawdzić po drodze. Poza tym, jeżeli chodzi o ten układ, no to wykonany w technologii, w której wykonujemy od lat pompy ciepła, więc nie ma co się, że tak powiem, tutaj za bardzo nad tym rozwodzić. Są zastosowane tutaj rury PP. Ktoś tam w ostatnich komentarzach pytał o to, dlaczego tak, dlaczego nie wstali. Przerzuciliśmy się w przypadku all-in-one'ów właśnie na rury PP i testujemy pewną teorię. Więc tak to wygląda. Tutaj mamy dopuszczanie wody i tutaj ogólnie to nie jest nasz wymysł. Stał tu kiedyś kocioł. Tak, ktoś zrobił instalację, trzeba było do tego nawiązać. Lepiej oczywiście, jeżeli to by było w rządku, ale nie ma co, myślę, że tej całej podłogi i tak dalej, ruszać płytek, rozkuwać tego. Trzeba było się do tego nawiązać jakoś i tyle. Myślę, że i tak nie wygląda to źle. No i co? W korycie idziemy sobie, bo tak zażyczył sobie klient, miedzią, schodzimy tutaj, przechodzimy przez ścianę. Nawet na życzenie klienta założyliśmy tutaj dodatkową taką przelotkę, tak. No wychodzimy miedziuchą, jest ona dodatkowo obizolowana i obizolowana jeszcze przeciw skutkom warunków atmosferycznych taśmą aluminiową. Stanęło to na postumencie, który był przygotowany przez klienta. Jeżeli chodzi o odprowadzenie wody, nawet się, powiem szczerze, nie zagłębiałem w to. Czy tutaj gdzieś jest do rynny to puszczone, czy jak to sobie klient
wymyślił, ale może tak to być zrobione. Generalnie znajdujemy się w takim miejscu, że jak nawet by się tutaj rozlała kałuża, no to powiedzmy mamy tutaj taras, mamy tutaj wyjście z ogródka na komunikację, że tak powiem, ze światem, ale w zimie myślę, że nikt tutaj nie chodzi i nie będzie ryzyka takiego, żeby złamać nogę. A od czego mogłaby ta noga zostać złamana? Od tego, bo też się niektórzy ludzie dziwią. Popatrzcie, te wszystkie dziurki, które tutaj mamy, ich nie zatykamy. Tędy normalnie podczas defrostu, czyli cyklicznie, powiedzmy co godzinę, podczas odszraniania jednostki zewnętrznej leje Wam się woda. Woda w temperaturze ujemnej zamarza. I tak to, kochani, wygląda. A teraz lecimy sobie pod schody najpierw i pokażę Wam, jak wygląda tam kabelkologia i tak dalej i jak wyglądał przedtem układ. Jeszcze szybki szpil. Jeżeli chodzi odnośnie instalacji, którą tutaj mamy, została ona przerobiona, bo oryginalnie było tak, że zarówno podłogówka, jak i grzejniki chodziły na dwóch rurach. Było układ z mieszaczem pod schodami na te 3 obiegi, które zaraz zobaczycie, a reszta szła sobie na wysokim parametrze, więc trzeba było to rozdzielić osobno na podłogówkę i mamy tutaj dobiegi zrobione z rury PP32, spokojnie wystarczy na te 3 obiegi, a pozostałość, która była zrobiona, cała instalacja z rury PEX 25 zostaje na zastosowanie dla grzejników. Proszę panowie, proszę tutaj szafeczkę wnieść, proszę. Dobra mistrzowie, jesteśmy pod schodami, wygląda to tak. Klient rozkuł sobie tutaj wyleweczkę i w tej wylewce znajdują się rury, o których Wam mówiłem, czyli rury, które poprzednio doprowadzały wodę zarówno do zasilanie powrót do grzejników, jak i do podłogówki. Jak widzicie, tu jest trójnik, z tego miejsca idzie sobie to na górę, bo cała góra jest w grzejnikach, plus jeden obieg podłogówki, który standardowo był sterowany przez RTL-a, a teraz będzie sterowany przez jakieś bardziej inteligentne sterowanie, czyli termostat plus siłownik i będzie to pewnie zrealizowane bezprzewodowo. Tutaj zostało zakorkowane to, nie chcieliśmy już tego rozłączać, prościej było korki, że tak powiem, wrzucić w tym miejscu. Tutaj mamy nową instalację do podłogówki, lecimy sobie, troszeczkę była zamiana rurami, ponieważ przedtem zasilanie było górą, a powrót był dołem. Była tu instalacja, którą teraz ładnie Wam wrzuca przebitki montażysta, czyli był standardowy. To co macie tutaj, cały ten śmietnik, pompka, która chodzi, jest sterowana, akurat była z listwy tutaj od podłogówki. Mamy mieszacz, mamy zabezpieczenie tutaj przebiciowe też, jeżeli wszystkie pętle od podłogówki by się zamknęły. I mamy taki oto termostat z sondą, który regulował nam otwieranie i dopuszczanie ciepłej wody do układu. Czyli ta pompka odpowiadała za to, żeby mielić wodę jak najbardziej cały czas w podłogówce, a ten termostat dopuszczał tylko ciepłej wody. Nastąpiła teraz zamiana, tak, bo nie można było puścić górą ciepłej wody, a dołem powrotu. Siłowniki muszą być na powrocie. Rotametry muszą być na zasilaniu. Dlaczego? Jeżeli puścilibyście to w drugą stronę, idealnie to można zobaczyć na przykład przy płukaniu instalacji. Wtedy robi to jako zawór zwrotny i po prostu zamyka Wam w drugą stronę, jak jest przepływ, zamyka Wam się przepływ i nie jest on możliwy. Tak to, kochani, wygląda. Tutaj mamy sterowanie z kantermu. To sterowanie zostaje. Za chwilę może przejdźmy do salonu. O. Jesteśmy, kochani, w salonie i w salonie mamy tak. Jeden czujnik temperatury w tym miejscu. Może wyłączę sobie światełko. Zwykły taki mechaniczny czujnik temperatury, który jak go przestawiamy, tylko musi być podłączony, widocznie będzie nam klikał, będzie świeciło się światełko i mamy tutaj jeden czujnik temperatury. Przenosimy się po ukosie.
Mamy drugi czujnik temperatury, który odpowiada, tamten odpowiada za salon, ten odpowiada za kuchnię. Jak widzicie, mamy tutaj dość dużą przestrzeń, która jest otwarta, oraz jeszcze tutaj za ścianą mamy jeszcze jeden termostat na przedpokoju. I o ile sterowanie strefą i inną temperaturą tam na przedpokoju i inną temperaturą w salonie, to rozumiem, ale spokojnie, chyba że tutaj była ściana, może tak chłopaki przynajmniej mówili, że może tak było wcześniej, no to tutaj troszeczkę mija się to z celem, ponieważ no ile? To jest w tym samym pomieszczeniu, dzieli to tak naprawdę 3 metry od siebie. Spokojnie można by było to ogarnąć na jednym takim sterowniku, na jednym takim termostacie. I ogólnie, czy ja w przypadku takim, że mamy 3 pętle podłogówki, zrobiłbym to w ogóle na sterowaniu, robiłbym sterowanie strefowe. Krótka wypowiedź, nie robiłbym sterowania strefowego. W takim przypadku spokojnie moglibyśmy ustawić, nawet jeżeli byśmy potrzebowali, nie wiem, niższą, wyższą temperaturę do salonu, to wtedy ustawiamy odpowiednio na rotametrach ustawiamy odpowiedni przepływ, tak żebyśmy mieli wypuszczaną odpowiednią ilość ciepłej wody, mieli cieplej, nie wiem, w kuchni, cieplej w salonie, bo na przykład tak jak tutaj w kuchni są płytki, w salonie jest panel i powiedzmy w gorzej izolowanych budynkach może mieć to znaczenie. W nowym budownictwie raczej ma to mniejsze znaczenie, to ciepło i tak przechodzi, bezwładność tego budynku i tak jest duża. Jeżeli chcielibyśmy mieć niższą temperaturę na przedpokoju, bo chcemy na przykład tylko złamać i mieć tam, nie wiem, 16 czy tam 18 stopni, a wreszcie pomieszczeń chcemy mieć temperaturę taką normalną, 21, 22, nawet 24 stopnie, to spokojnie jesteśmy w stanie sobie przepływ wyregulować. Robimy to jednorazowo, a potem sterowanie odbywa się na zasadzie regulacji krzywą grzewczą. No tutaj mamy układ dwustrefowy, mamy układ normalny z mieszaczem, bez problemu jesteśmy w stanie to zrobić. Klient chciał zostawić to ogrzewanie strefowe, więc na życzenie klienta zostawiamy, ale od razu będzie rada dla klienta, żeby odkręcić sobie wszystkie termostaty na maksa, wyregulować najpierw przepływ na rotametrach. W pierwszym sezonie najlepiej by było w ogóle nie korzystać z termostatów, tylko ustawić sobie odpowiednią krzywą grzewczą i dopiero wtedy można wkroczyć, że tak powiem, do akcji z termostatami, ponieważ będziemy mieli odpowiednio ustawioną krzywą grzewczą. Pompa będzie chodzić najoptymalniej, będzie zużywać najmniej energii, żeby zagrzać nam pomieszczenia do zadanej temperatury i tutaj może pojawić się jakaś, ja bym powiedział, znikoma oszczędność, jeżeli jeszcze wrzucimy do tego ogrzewanie strefowe i na przykład mamy w salonie tutaj temperaturę wyższą, bo zaświeciło nam słońce, wtedy taki układ szybciej nam się wyłączy albo odetnie chociażby ogrzewanie drugiej strefy i szybciej dogrzeje nam grzejniki, zużywając mniejszą ilość energii. Teraz przenieśmy się jeszcze może na górę do pomieszczeń, gdzie mamy grzejniki. Najpierw szybciutko do rozdzielki, którą tutaj mamy na grzejniki na górę i widzicie jednego rodzynka, czyli tutaj mamy podłogówkę. Chyba to jest podłogówka albo na przedpokoju, albo podłogówka w łazience. Ona będzie z tego samego parametru. Klient kupił tutaj zestaw taki, bo był tutaj przedtem zestaw chyba z Honeywella albo z czegoś innego. Jest to zamienione na jakiś inny system, ponieważ do tego mamy akurat w tym korpusie mamy normalny gwint i bez problemu można dorzucić tutaj jakieś inteligentne sterowanie, jakiś siłownik i sparować to z bezprzewodowym termostatem, żeby sterować temperaturą, powiedzmy, w tej łazience. Jak widzicie, nie mamy tutaj też jakiegoś super rozległego układu, ponieważ mamy napędzane tylko tutaj na górze 4 grzejniki, więc można powiedzieć, że ten układ naprawdę jest zrobiony, że tak powiem, na ubogo. Przejdźmy się teraz do samych grzejników.
I tak z daleka Wam pokażę, bo tutaj w większości przypadków mamy wymienione grzejniki. Klient zdecydował się od razu przy montażu pompy ciepła, popatrzcie, wymienić wszystkie grzejniki na różne wymiary, akurat, bo tutaj mamy grzejnik, odpowiednik powiedzmy grzejnika 3-płytowego. Konstrukcja jest taka, że środkiem mamy rurę, do takiego grzejnika wchodzi mało wody, mamy radiatory, które chyba są wykonane z aluminium, więc wydajność jednostkowa, jeżeli popatrzymy na wymiar takiego grzejnika w stosunku do grzejnika panelowego, jest większa. Grzejniki, chyba powiedziałem, z Regulusa. Jak widzicie, mamy tutaj głowice termostatyczne, ale na pewno będzie uwaga do klienta, żeby najpierw te grzejniki termostatyczne wszystkie odkręcił na maksa, wyregulował sobie krzywą grzewczą i ewentualnie w pomieszczeniach takich jak tutaj, czyli sypialnia, jeżeli mamy nadmiar mocy, powiedzmy przy temperaturze generowanej przez pompę wedle krzywej grzewczej i chcemy mieć na przykład tylko w sypialni tutaj niższą temperaturę, to żeby sobie przykręcał dopiero wtedy termostat. Tutaj na górze w pomieszczeniu jeszcze, które Wam pokazywałem wcześniej, został jeden grzejnik, normalny taki dwupłytowy. Dlaczego taki? Bo w tym pomieszczeniu nie było chyba w ogóle ogrzewania puszczonego. Generalnie mamy tutaj pralkę, mamy tutaj suszarkę, więc też mamy tutaj urządzenia, które emitują ciepło. I w dwóch ostatnich pomieszczeniach mamy takie grzejniki z Regulusa, do którego już podejdę, bo jest lepszy dostęp. Może zapalę Wam światełko. Wygląda on tak, czyli popatrzcie, mamy tutaj w środku rurę miedzianą, to wygląda na radiator aluminiowy, no i tych rur miedzianych jest naprawdę dość sporo. Czy tu jest kolektor taki z jednej strony? Tak. Wygląda to tak, jakby było zasilanie z jednej strony, tak. Jakby był powrót z drugiej strony. Tutaj taki kolektor, który zbiera wodę z jednej strony, kolektor, który wypuszcza wodę z drugiej strony. No i generalnie sprawność tego grzejnika powinna być większa. Jeżeli Was interesuje, jak, że tak powiem, sprawne są takie grzejniki, bo też często pytacie, czy te grzejniki z Regulusa są dobre, czy grzejniki z Regulusa z wiatrakami, które mamy zainstalowane, takie niżej jeszcze temperaturowe, czy to jest dobre? Powiem szczerze, ja swojego zdania jakiegoś nie mam, no bo generalnie nie wykonujemy kompleksowo instalacji, ale raczej klienci, którzy przerzucili się na Regulusy, chwalą sobie to i raczej są w stanie uzyskać te efekty, o których myśleli, o których marzyli i śnili, czyli obniżyć temperaturę zasilania. Kurczę, może by się wybrać nawet do jakiejś takiej fabryki właśnie grzejników i zrobić jakiś o tym reportaż. Możecie napisać w komentarzach, czy coś takiego chcielibyście, żeby Karol dla Was zrobił, to wtedy będę się z nimi kontaktował i zobaczę w ogóle, gdzie oni są, czy to nie jest gdzieś nad morzem. No i na koniec mamy łazienkę, tutaj wszędzie jest podłogówka i mamy jeszcze dodatkowo grzejnik taki drabinkowy. I teraz się zastanawiam, patrząc po ilości wyjść, które tutaj mamy, to generalnie nam się to nie zgadza. Nie wiem, czy jest tak, że podłogówka jest zasilana razem z tym grzejnikiem, czy nie ma jakiegoś trójnika pomiędzy którymś pomieszczeniem. Zobaczymy. Jest ewentualność jaka jest. Idziemy w tym kierunku na pewno, żeby generalnie sterować podłogówką i inwestor w tym kierunku będzie sobie szedł. Ale jak widzicie, mamy tutaj grzałkę też elektryczną, więc to też nie jest głupie rozwiązanie. Można w ogóle do takiego grzejnika nie doprowadzać zasilania i powrotu, tak? Jeżeli macie na przykład ogrzewanie tylko niskotemperaturowe albo doprowadzić ogrzewanie niskotemperaturowe. Jeżeli chcecie nagrzać taki grzejnik do wyższej temperatury, stosujecie po prostu zwykłą grzałkę 100 czy 200 watową. Można ją nawet wrzucić, bardziej uinteligentnić, tak, przez jakieś inteligentne gniazdko, jakąś czasówkę i tak dalej. Jeżeli chcecie wysuszyć o danej godzinie ręczniki po kąpieli, no to podnosi Wam temperaturę. Warto tylko pamiętać, żeby zakręcić wtedy ten zawór termostatyczny po to,
to, żeby nie było przez grzejnik, który macie, jeżeli macie go podłączony do ogrzewania niskotemperaturowego, żeby nie było przepływu, ponieważ ten przepływ będzie na tyle duży, że grzejnik po pierwsze w ogóle się nie nagrzeje, nie podniesie się temperatura albo znikąd podniesie się temperatura, a całe ciepło wytworzone przez grzałkę wtedy lądowałoby do powrotu do pompy ciepła. Adrianek, powiedz mi, czy chcesz coś, ale to czyli nie chcesz, tak? Czyli widzicie, to jest taka menda, że nie chcę nic wam powiedzieć. Mariusz na pewno chciałby wam powiedzieć, ale ja nie wiem, czy ja. Co? Długo jeszcze? Już, miało być 10 minut, a jak zwykle wyszło długo, 30 minut tego pierdzielenia o Chopinie. Jak można nagrywać którąś tam, powiedzmy, nie wiem, 40 czy 50 pompę i co? I dalej pierdzielić tyle samo i że to jest wspaniale, bo mnie to po prostu podnieca. Więc teraz zrobimy sobie jeszcze testy, o których wam mówiłem, czy nie wywala nam błędów przepływu, czy wszystko działa, czy jak ruszymy termostatem w prawo, w lewo, czy jak odpalimy tylko sam obieg podłogówki, to wszystko działa i tyle i będziemy się stąd zbierać. Jeżeli wy jesteście zainteresowani takim układem, na przykład all-in-one dwustrefowego, czy jeżeli w ogóle myślicie o ogrzewaniu pompą ciepła, to zapraszam do kontaktu. Macie link do naszej strony, żeby zgłosić się z odpowiednim kompletem informacji do wyceny. Macie w opisie tego filmu. Więc tak to, kochani, wygląda. Jeżeli zastanawiacie się, czy w ogóle warto, nie warto, to bardzo dużo ostatnio filmów wpadło i będzie wpadać odnośnie przeglądów pomp ciepła. Zużycia energii, gdzie się dało, to były wywiady z klientami. Widzę po reakcjach w komentarzach, że wam się podoba to i myślę, że daje jakiś ogląd, bo nie ma co, żebym ja wam na siłę, że tak powiem, tłukł, że to jest najlepsza możliwa technologia. Chcecie pellet, chcecie węgiel, chcecie gaz, zakładajcie sobie, bądźcie szczęśliwymi ludźmi, tak jak ja, bo jestem szczęśliwy, bo mam Mariusza, jestem szczęśliwy, bo mam Adriana i do zobaczenia w następnym odcinku. My też jesteśmy szczęśliwi, że mamy Karola. Oni chcą premię, dlatego tak gadają. Na razie.